Mam dla was dobrą i złą wiadomość. Najpierw zła wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że Korea Północna całkowicie odcięła wszystkie kanały komunikacyjne z Koreą Południową dzisiaj 9 czerwca o 12. Dobra wiadomość jest taka, że pewnie znowu będzie gównoburza wokół Korei Północnej i mój kanał będzie miał więcej subów. Witam wszystkich agentów na Pozdro z KRLD, jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. Emil Truszkowski z tej strony i w dzisiejszym odcinku newsy z ostatniej chwili. Serio, to już jest poważna sprawa, to przed chwilą żartowałem, aczkolwiek prawdopodobnie znowu będzie większe zainteresowanie moim kanałem, bo słuchajcie, wygląda na to, że wracamy do status quo sprzed 2-3 lat, kiedy obie Koreje się bardzo nie lubiły. Słuchajcie, Korea Północna nagle zerwała całkowitą łączność z Koreą Południową, zerwała wszystkie kontakty i nie odbiera już telefonów. Czyli wracamy do starej, naszej ulubionej, ukochanej Korei Północnej, która się obraziła na Koreę Południową. I tak to w pewnym sensie wygląda. O co w ogóle poszło? Bo sprawa jest w sumie dość poważna, gdyż po prostu zaprzepaszczone zostały te 2 lata rozmów. Korea Północna całkowicie w tym momencie odcięła się. No nie wiadomo co dalej. Czy będą kolejne testy rakietowe, może testy atomowe, czy będzie wzrost napięcia na granicy? Prawdopodobne jest, że coś się będzie działo. Miejmy nadzieję oczywiście, że nic poważnego, ale sytuacja jest niepokojąca przede wszystkim dlatego, że tracimy tą szansę na rozmowy, na pokój, na współpracę między obiema Koreami, o której tak dużo się mówiło przez ostatnie 2 lata i na to wszyscy przecież liczyliśmy, prawda? Ja na pewno. O co poszło? Słuchajcie, w zeszłym tygodniu Kim Yo-jong, czyli siostra Kim Jong-una, przywódcy KRLD, ona pełni bardzo ważną funkcję w Korei Północnej, zajmuje się Departamentem Propagandy, ma wysokie stanowisko w państwie, jest prawą ręką przywódcy KRLD i w zeszłym tygodniu Kim Yo-jong wydała takie oświadczenie, że Korea Południowa ma zatrzymać zrzuty propagandowych ulotek, które są organizowane przez różne organizacje pozarządowe w Korei Południowej. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jest coś takiego, że w Korei Południowej są pewne organizacje, które wysyłają na północ takie balony z różnymi ulotkami propagandowymi, z memory stickami, z USB, z płytami z DVD, z filmami koreańskimi. No wiecie, takie rzeczy po prostu, żeby Koreańczykom z północy dać znać, że świat może wyglądać troszeczkę inaczej niż w KRLD. I takie organizacje przez długi czas działały. Te balony przestały latać jakiś czas temu właśnie, gdy stosunki między Koreami się polepszyły, to wtedy Korea Południowa starała się zatrzymywać takie grupy. I ostatnio znowu te grupy się zaczęły aktywizować i wysyłać balony, co bardzo się nie spodobało oczywiście Korei Północnej, no bo nie chcą obecności południowo-koreańskiej propagandy na swoim terenie. I zagrozili, że jeśli Korea Południowa tego nie zrobi, no to będzie problem, to się pokłócimy. Korea Południowa od razu zareagowała i faktycznie próbowali w pewnym sensie zatrzymać te grupy, ale Korea Północna stwierdziła, że to w sumie troszeczkę za mało. Jedna z grup wysłała ponad 500 000 balonów z różną propagandą, która między innymi krytykowała przywódcę Korei Północnej, nuklearne pogróżki oraz problemy z prawami człowieka w Korei Północnej. Ale nie tylko takie były wysyłane materiały. Od moich znajomych z organizacji Chosen-Soren dowiedziałem się, że jedna z tych organizacji wysyłała m.in. taką ulotkę do Korei Północnej. Ona znajdowała się właśnie w takim balonie. Co tutaj jest napisane? Między innymi jest napisane to, że żona przywódcy Korei Północnej, szanowna towarzyszka Ri Sol-ju, jak się często nazywa w Korei Północnej, grała w japońskich filmach porno. Tak. Wkleili tutaj zdjęcie jakiegoś filmu porno, który się nazywa Miłość po seulsku i sfotoshopowali twarz Ri Sol-ju jako aktorki porno i zaczęli tutaj właśnie sugerować, że trzeba ją rozstrzelać za to, że gra w japońskich filmach pornograficznych. No nie dość, że to jest po pierwsze mega obryźliwe dla żony
przywódcy Korei Północnej. I nic dziwnego, że Kim Jong-un się wkurzył. Ja bym się wkurzył, gdybym coś takiego zobaczył, że ląduje na terenie mojego kraju na temat mojej żony. Więc kompletnie go rozumiem. Tym bardziej te zarzuty są kompletnie absurdalne. No jak niby miałaby brać udział w japońskich filmach porno, skoro mieszka w Korei Północnej? Co ona miałaby jeździć do Japonii po to? No oczywiście jest to niemożliwe, więc kompletnie fałszywe oskarżenia, plus jeszcze strasznie obrzydliwe, żenujące bym wręcz powiedział, żeby posuwać się do takiego photoshopa żenującego, żeby coś takiego sugerować. Więc nic dziwnego, że Korea Północna się wkurzyła po czymś takim i zostało wydane oświadczenie w KCNA, które tutaj możemy przeczytać. Władze południowo-koreańskie dokonały aktów agresji przeciwko KRLD. To spowodowało, że relacje między obiema Koreami są teraz w katastroficznym stanie. Jeśli chodzi o godność naszych szanownych przywódców, to nie ma tutaj żadnych usprawiedliwień. Te osoby, które dokonały takich czynów, powinny za to zapłacić. Nigdy nie będziemy handlowali godnością naszych przywódców i będziemy ich bronić za wszelką cenę. I tutaj jest także właśnie stwierdzenie, że 9 czerwca zostaną przecięte wszystkie linie komunikacyjne między Koreą Północną a Koreą Południową. Także chodzi o linie wojskowe, co już jest dość poważną sprawą, bo jednak dobrze jest, gdy obie Koree mogą zadzwonić do siebie i się zapytać, co się dzieje, dlaczego są jakieś strzały, jakieś coś się dzieje na granicy, żeby się dogadać i żeby nie dochodziło do jakichś przygranicznych bujek, konfliktów. Tak, po to jest ten telefon. I teraz ten telefon nie działa. Korea Północna już tego telefonu odbierać nie będzie, co może potencjalnie być bardzo niebezpieczne w przypadku jakiegoś konfliktu, jakiegoś incydentu. A jeśli nie kojarzycie, co to jest Chosen Soren, to jest organizacja Koreańczyków z Japonii, która zrzesza Koreańczyków, którzy identyfikują się z Koreą Północną. Tak, w Japonii są Koreańczycy, którzy uważają się za Koreańczyków z północy. Chodzą do szkół północno-koreańskich w Japonii, tak, takie istnieją, tam są portrety przywódców i generalnie wspierają Koreę Północną. Oni uważają ten kraj za swój dom, nie Koreę Południową, nie Seul. Ja znam paru takich Koreańczyków, oni mają nawet rodziny w Pjongjangu, w Korei Północnej i tam regularnie podróżują. No i ja widziałem na Facebooku, że są mocno wkurzeni właśnie tą ulotką i w sumie ja się im naprawdę nie dziwię. Do tego pogorszenia stosunków między obiema Koreami doszło naprawdę szybko, zaledwie w ciągu kilku dni. Przeszliśmy ze stanu rozmawiajmy ze sobą i podyskutujmy do stanu w pewnym sensie wręcz wrogiego. Tak? Przez weekend w Korei Północnej organizowane były masowe demonstracje właśnie między innymi studentów i nie tylko, którzy demonstrowali przeciwko uciekinierom, przeciwko tym organizacjom, które zrzeszają uciekinierów z Korei Południowej i przeciwko takiej wrogiej propagandzie, która jest wysyłana do KRLD. Od stycznia z powodu koronawirusa te kontakty między obiema Koreami były prowadzone przez telefon 2 razy dziennie. Dzwoniono z południa na północ, z północy na południe o 9:17. Jednakże w poniedziałek już nikt nie odbierał w Korei Północnej. Pierwszy raz od 21 miesięcy, więc od prawie 2 lat mamy taką sytuację. Jest to bardzo niepokojące, bardzo smutne też moim zdaniem, bo straciliśmy te 2 lata. Jakie są teraz szanse na dobre relacje między Koreami? Trudno powiedzieć, jak zwykle sytuacja będzie się pewnie zmieniała bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Komu na tym może zależeć, żeby relacje między obiema Koreami były kiepskie? No tak jak już wiele razy mówiłem, generalnie mało jest krajów w okolicy, którym zależy na dobrych stosunkach między Koreami. To jest bardzo przykre. Ani Japonii, ani Rosji, ani Chinom, w sumie też i Amerykanom, nikomu tak naprawdę nie zależy na dobrych stosunkach między obiema Koreami. Czy to jest jakaś zagrywka ze strony Korei Północnej? Bardzo możliwe. Może po prostu w ten sposób chcą wymusić na Korei Południowej jakieś ustępstwa, może chcą ich zmusić do tego, żeby zasiąść przy stole, żeby coś podpisać. Może Korea Północna w ten sposób chce wymusić jakieś pieniądze, może chcą wymusić na przykład zdjęcie jakichś sankcji. No nie wiem, trudno powiedzieć. Może jest to zagrywka polityczna wewnętrznie w Korei Północnej. Wykorzystują może sytuację w Korei Południowej związaną z koronawirusem, że teraz za bardzo nie są w stanie zareagować. Na tą chwilę jednak nie ma co więcej spekulować, bo faktycznie trudno powiedzieć, co będzie dalej. Może się okazać, że za kilka dni obie Koree się znowu dogadają, bo Korea Południowa w jakiś sposób wyciągnie rękę, może
pokażą jeszcze bardziej, że chcą zaprzestać wysyłki tych balonów, prawda? Bo próbowali przeszkodzić tym organizacjom w wysyłce tych balonów. Korea Północna, że to jest za mało, więc może w jakiś sposób Korea Północna chce wymusić na Korei Południowej, żeby przycisnęli te organizacje zrzeszające uciekinierów Korei Północnej. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ostatnio jeden z bardzo znanych uciekinierów, który był ambasadorem KRLD w Londynie, dostał się do parlamentu. Więc może w ten sposób Korea Północna chce pokazać swój sprzeciw, dezaprobatę a propos tego oraz przy okazji przycisnąć różne organizacje zrzeszające uciekinierów z Korei Północnej w Korei Południowej. Ja mam oczywiście nadzieję, że się dogadają. Mi zależy na tym, żeby był pokój w Korei Północnej, w Południowej, żeby był spokój, żeby można było podróżować do Korei Północnej bez problemu, żeby wymiana kulturowa między Koreami trwała, bo to jest pierwszy krok do unifikacji. Tak, nigdy nie dojdzie do zbliżenia obu Korei, jeśli będą dalej właśnie takie prowokacje, ataki, kłótnie. Obie strony muszą w jakimś momencie po prostu ustąpić, usiąść do stołu i się chyba jakoś dogadać, bo inaczej to będzie trwało jeszcze wiele, wiele lat. A propos wycieczek do Korei Północnej, zbieram chętnych oczywiście na kolejne wyjazdy, aczkolwiek nie wiem, kiedy one się odbędą. Mam nadzieję, że w 2021 roku będziemy mogli pojechać ponownie do Korei Północnej. Możecie się zapisać na listę mailingową, będę Was informował o wyjazdach, albo napiszcie do mnie bezpośrednio maila i wpiszę Was na listę zainteresowanych i wyślę Wam od razu informacje o kolejnych wyjazdach do KRLD. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają kanał, bo dzięki Wam kanał może się rozwijać i mogą powstawać nowe materiały na tym kanale. Patroni w zamian za wsparcie otrzymują dostęp do naszej specjalnej grupy dla patronów, gdzie dyskutujemy na tematy związane z Koreą Północną. Otrzymacie mój przewodnik po KRLD w postaci e-booka oraz epickie północno-koreańskie piosenki w formacie MP3. Więc myślę, że warto. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Pjongjangu. Mam nadzieję już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!